Poczekaj, zanim pominiesz ten film, to chciałbym, abyś wiedział, że takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Miała być to zwyczajna wymiana ręcznego rozruchu w napędzie PPG na rozruch elektryczny. A co z tego wyszło? No to koniecznie zostańcie do końca i sami zobaczcie. I druga sprawa, jeżeli nadal tego nie robisz, a widzę, że tego nie robisz, koniecznie zostaw subskrypcję na tym kanale, żeby nic się nie ominęło, a ja nie przedłużam i lecimy z tym. Miłego oglądania. Cześć moi drodzy, ja właśnie wybieram się na łączkę, zabieram ze sobą Michała, także nie przedłużam i lecimy z tym. I co? I się zesrało. Generalnie powiem wam szczerze, że wyobraźcie sobie, że człowiek wstaje rano, szykuje się do latania i jak zwykle coś poszło nie tak. A co poszło nie tak? Kolejna już popsuta szarpaczka. Jest to już 4. szarpaczka na moim koncie, także ja nie wiem, czy to ja coś robię źle, czy po prostu ten sprzęt, nie ukrywajmy, plastikowe kółko moim zdaniem powinno być zdecydowanie trwalsze, albo aluminiowe, albo jakkolwiek na pewno mocniejsze. A co z tym fantem dzisiaj zrobimy? Zmieniamy rozrusznik ręczny na elektryczny. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki, ponieważ będę robił to pierwszy raz. Jakieś tam pojęcie mam o elektronice, elektryce. Także nie przedłużam, słuchajcie, lecimy z tym i pokażę wam, jak zamontować rozrusznik do napędu PPG. I w tym momencie sam jeszcze nie wiedziałem, że taka instalacja może doprowadzić do takich konsekwencji. Ale od początku. Intro. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so. A zacznijmy sobie od napędu, moi drodzy. Słuchajcie, jest to napęd Motoroma JR180 z manualnym rozrusznikiem, który oczywiście popsuł się. Tu on powinien się znajdować. Aktualnie jest wykręcony i montujemy dzisiaj rozrusznik elektryczny. Tu jest generalnie już przygotowane miejsce pod ten rozrusznik. Jest to standardowa konstrukcja, standardowy karter Motoromy, więc wystarczy rozrusznik przykręcić. No i co? Zabieramy się do roboty. A zaczniemy sobie, moi drodzy, od ściągnięcia paska. Następnie odkręcimy koło, bo do niego mocowane jest koło zębate rozrusznika. Używamy takich oto narzędzi. Słuchajcie, ja ekspertem nie jestem, więc wam nie powiem, co to jest za końcówka, ale działa. Wkładamy sobie tutaj w koło. Następnie bierzemy małą grzechotkę. Jest to bicik 6, więc popuszczamy sobie mimośród. Następnie obracamy nasze koło, uwaga, bo to jest ważna sprawa, w prawą stronę, tak jak wskazówki zegara. Tak jak wskazówki zegara i elegancko możemy ściągnąć pasek. Co robimy dalej? Pozostaje nam odkręcić tą śrubę, więc szukamy kolejnej nasadki, i za chwilę do Was wracam z odpowiednią nasadką. Jest to nasadka 19. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba mamy to. Ok, śrubka odkręcona. Tu jest jeszcze podkładka. To nie będzie takie proste ściągnąć, ja widzę. Nie będzie takie proste ściągnąć, ja widzę.
powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie to łatwiejsza robota. No niestety próbowałem, ale raczej bez specjalnego ściągacza się nie obejdzie, aby odkręcić to i to koło. Druga sprawa, jak mam rozrusznik, to myślałem, że sobie go tylko tu ociach włożę, ale dupa. Przeszkadza tutaj to mocowanie, więc żeby zamontować rozrusznik, trzeba będzie chyba rozebrać pół silnika. Trzymajcie mnie, bo powiem szczerze, będzie roboty. Spróbuję odkręcić może chociaż tą. Poszło. A powiem, człowiek to zawsze pod górkę ma. No dobra, po odkręceniu tego mocowania rozrusznik jakoś tam wchodzi. Nie trzeba rozkręcać połowy silnika. No ale jak widzicie, bez ściągnięcia tego i tego za dużo nie zrobimy dzisiaj. Ja sobie tak złapię chociaż na tą jedną śrubę. Skoro to mam sobie tak, powiedzmy, w miarę przymocowane, to postaram się dosztukować kable. Także dajcie mi chwilę. Ok, tu mam mój booster. Myślę, że na razie prowizorycznie przymocuję go sobie tutaj. Stąd musimy pociągnąć sobie przewód masowy do naszego rozrusznika. Więc zróbmy to teraz. Weźmy sobie taki oto przewodnik. Pięknie. Mały update. Kolejny dzień. Zabrakło mi narzędzi. Pokażę może wam, co do tej pory udało mi się zrobić. Mamy wyprowadzone wszystkie kable. To jest przewód plusowy od rozrusznika. On sobie nam wychodzi tutaj. Jest to gruby przewód LY 6 mm, jak dobrze pamiętam. Tu z kolei z tyłu mamy przewód masowy. Ten przewodzik będzie nam przychodził bezpośrednio do akumulatora. Powiedzmy, że akumulatora, ponieważ na razie będę testował boostera. Zobaczymy, jak sobie na tym poradzi. Co tu dalej mamy? No tutaj mamy drugą masę do włącznika. No teoretycznie do przekaźnika, ale będzie to współpracowało z włącznikiem. Niestety, jeżeli chodzi o taki cienki kabel, to przewód nie miałem w kolorze czarnym, więc no, zastosowałem czerwony, ale no, ja będę wiedział, że to jest masowy. Co jeszcze? Tu mamy kolejny gruby przewód do przekaźnika, który pójdzie... Tak, ten przewód pójdzie bezpośrednio do naszego akumulatora lub boostera w moim przypadku. I tak wygląda to połączenie na chwilę obecną. Tu jeszcze przyjdzie przewód od rozrusznika. Tutaj w tym miejscu. I jak dobrze pamiętam, to jest 87 bodajże A. Na 30 mamy stałe zasilanie i dwa mniejsze, że tak powiem, przewody. Jeden jest masa, drugi do włącznika. Tak to wygląda na chwilę obecną. Jak widzicie, wszystkie kable są i mamy jeszcze sam włącznik. Także to pociągniemy sobie do manetki. Ok, tutaj mam mój booster. Dużo osób pisało mi tam na grupie, żeby sprawdzić przede wszystkim, żeby napięcie się zgadzało. Więc mamy również miernik. No i sprawdźmy, ile prądu podaje ten oto booster. Tylko zróbmy to tak, żeby nie zrobić zwarcia. Może na razie sobie booster zabezpieczymy tutaj. No jest oczywiście na razie tylko i wyłącznie prowizorka, żeby tu czegoś nie upalić. Teraz, moi drodzy, bierzemy miernik, przełączamy go na prąd stały, na wolty i sprawdzamy, ile prądu podaje nam booster. Czerwony oczywiście do plusa, tylko mi tu nie wyskakuj.
I uwaga, będzie coś widać, będzie. I czarny do minusa. Ile mamy? 12,39. Idealnie. Tyle właśnie potrzebuje nasz rozrusznik. 12 V. Także co? Podpinamy na krótko i zobaczymy, czy rozrusznik zacznie kręcić. Podpinamy sobie klemy. Tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić zwarcia gdzieś. Nasz przekaźnik. Tu sobie podłączamy przewód do rozrusznika. I teraz, moi drodzy, zrobimy to jak należy, czyli tak, wszystko się zgadza. Łączymy sobie plus bezpośrednio z boostera z włącznikiem. Podpinamy do zasilania. I nasza masa bezpośrednio z rozrusznika. Też na grubym przewodzie. No i sprawdzamy, zakręci czy nie zakręci. Uwaga, test. Działa. Jak widzicie, wszystko elegancko nam działa. Także jestem dobrej myśli. I co dzisiaj, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od ściągnięcia naszego koła. To na razie tyle. Podpinamy nasze urządzonko. No i trzymajcie kciuki, czy to się uda. No w pizdę. Kurwa, dostałem prosto w ryj. Ja pierdolę. No i mamy kolejny update, moi drodzy. Urządzenie, które kupiłem wczoraj, ten ściągacz, okazało się złomem totalnym, beznadziejnym, żeby nie powiedzieć. Więc szybka akcja, pojechałem do Obi, no i kupiłem coś takiego, zobaczymy, czy będzie lepsze. Jeżeli to się uda, to polecę wam to urządzenie. No i co? I będziemy kręcić, żeby to zadziałało. Utrzyma znacznie lepiej. Trzymajcie kciuki, bo ja już nie mam siły do tego badziewia.
No i moi drodzy, w tym momencie poddałem się, bo wiecie co się stało? Otóż sytuacja wyglądała następująco. Koło pasowe udało się wreszcie ściągnąć. Nie obyło się bez palnika, czyli założyłem ten ściągacz z Obi za 30 zł, który na dobrą sprawę mogę polecić. Nie jest zły, pasuje idealnie, ale robicie to w taki sposób, że zakładacie ten ściągacz na koło pasowe, wkręcacie go z takim dosyć większym oporem, ale zwyczajnie ręką, nie jakimiś tam śrubami, i następnie tylko i wyłącznie podgrzewacie koło pasowe palniczkiem bądź opalarką, jeżeli macie, i koło Wam samo po prostu wyskoczy razem z tym ściągaczem. Także nie kombinujcie z żadnymi młotkami, z żadnymi wiertarkami, wkrętarkami, bo wiecie co się stanie? Już Wam tłumaczę. W moim przypadku stało się tak, że zablokował się wał, a dokładniej to dwie przeciwwagi na wale ścisnęły się ze sobą, uniemożliwiając pracę korby. Także korba po prostu stała w miejscu, wał się zablokował. Za chwilę Wam wrzucę tutaj kilka filmów, zdjęć z rozbiórki całego silnika, bo jednak do tego musiało dojść niestety. O kurde, zaczyna padać, muszę uciekać. Mała zmiana kadru, bo jak widzieliście, troszeczkę się rozpadało, musiałem wejść do środka. Przy okazji możecie zobaczyć sobie nasz domek na kółkach, właśnie od środka. Ale wracając do tematu. No a co konkretnie się wydarzyło? No to już Wam tłumaczę. Jeżeli macie wał, na wale macie dwie przeciwwagi. I poprzez to, że ten karter jest tak ciasno spasowany, przy jakimś tam delikatnym puknięciu młotkiem, te przeciwwagi się zeszły, blokując cały korbowód. Oraz, no, co za tym idzie, tłok, tak? Także wał się nie obracał, tłok się nie obracał. No i niestety zrobiło się kuku. No, trzeba było rozebrać cały silnik na części. Przy okazji powymieniane są wszystkie uszczelniacze na wale, powymieniane są wszystkie łożyska i poprawiony jest, no, błąd konstrukcyjny, można powiedzieć, tak? Czyli wyszlifowany jest cały karter, już tam nie ma żadnych resztek, żadnych wiórów, że tak powiem, po wycinaniu CNC. Także no było trochę roboty, także jeszcze raz dzięki Michał, dzięki Mateusz za to, że wspieraliście mnie do końca i że udało się to dzięki Wam przede wszystkim złożyć w jedną całość. No i finał finałów jest taki, że no, napęd działa, tak, także no nie umarł, ale no tyle nerwów człowieka to kosztowało, że naprawdę co zrobić. Tutaj macie właśnie materiał, który dostałem od Michała, właśnie z naprawy tego silnika, także za chwilę Wam tutaj go wrzucę. No i sami sobie zobaczcie, co tam się działo, co tam było w środku w silniku, no i dlaczego do tego doszło. Zdjęliśmy gaźnik i cały, że tak powiem, zawór wydechowy, te tutaj całe membranki, membrany, o tak może. No i teraz, kiedy taki silnik, który jest obrobiony w CNC, nie, no to wypadałoby jakoś ładnie odmuchać, nie? A tu, momencik, tu, to są wszystko jeszcze frezy od tego, od obróbki CNC. To wszystko, co tutaj leży. To są jeszcze wióry od obróbki silnika CNC. Więc no kurwa, nie będzie tak widać tego, ale to jest wszystko aluminium, nie? To tutaj, to jest wszystko aluminium, które po prostu było źle wypłukane po obróbce silnika i tyle. Takie jest moje zdanie. Ta strona tu jest ok, tutaj, ale tu jest kurwa syf i to jest wszystko właśnie amelinium. To są kawałki aluminium wymieszane już z olejem oczywiście, nie? Także no tak to wygląda. Dalej idziemy, potrzebujemy naszą korbę i nasz wał, który jest cały sprawcą, że tak powiem, wszystkiego tutaj. Sobie to jeszcze tu wszystko ogarniemy jak trzeba, no ale już na pierwszy rzut oka wiemy, że to już mamy jakby przyczynę znalezione tego całego finału. O, można zobaczyć, powinno się ruszać, a się nie rusza. I
teraz dlaczego tak się stało? No, stało się od młotka, niestety. Co dokładniej, to uderzając po prostu tutaj, przesunęliśmy stworzeń do środka, który nam zamknął jeszcze i przestawił tutaj międzyosiowo te połówki tego wału i zamknął nam jeszcze tą przerwę, która tutaj jest na tych podkładkach. To są takie podkładki dystansujące i to nam po prostu zablokowało i teraz jest efekt taki, jakby był przytarty, ale no przytarty nie jest, ponieważ no było bardzo dużo oleju i paliwa, więc przytarty nigdzie na pewno nie jest, tylko kwestia, mówię, rozebrania, ustawienia jeszcze raz, złożenia, spasowania na pewno wszystkiego i silniczek będzie jak laleczka. Także jeszcze go dopisujemy, dopracujemy i mamy wszystko. No, dobry czas, 24 zaraz, także jest całkiem nice. No, generalnie wał jest zbyt ciasno spasowany w karterze, co właśnie powoduje, że przy jakimś tam mocniejszym uderzeniu przeciwwagi się ściskają i blokują cały wał. Także trzeba mieć to na uwadze, jeżeli będziecie się zabierać za takie prace, także uważajcie na to i uczcie się na czyichś błędach, a nie na własnych. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście do tego momentu. Także mam nadzieję, że w przyszłych filmach widzimy już się w lepszych nastrojach. Także nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć: do zobaczenia! Być może w powietrzu. Hej! Zobaczymy.